Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na Get Ready With Me. Niedawno miałam urodziny i dzisiaj zapraszam moją rodzinkę na torta, więc chciałabym się wyszykować razem z Wami i zrobić sobie fryzurę, stylizację, makijaż i też pokazać Wam kilka fajnych zapachów, bo szukałam czegoś fajnego na jesień, a partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Made in Lab, którą dobrze znacie i wiem, że również lubicie. Pokażę Wam kilka fajnych propozycji na jesień i nie tylko. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak zrobić ten makijaż, jak zrobiłam fryzurę i czym się popsikałam, to zapraszam serdecznie do oglądania. To zacznijmy sobie od włosów, bo tutaj nie będzie żadnej filozofii. Przeczeszę je sobie, tu już mi się grzeje prostownica. Tak, grzeje, aby się jakbym ją włączyła. Tutaj robię sobie przedziałek na środku i ja sobie zaczynam tutaj od końcówek, żeby je tak delikatnie podwinąć. Totalnie nie umiem we włosy, więc moje fryzury zawsze są bardzo szybkie. Muszą być szybkie, proste, bez nadmiernych kombinacji, bo ja się szybko denerwuję przy włosach. Nie umiem. Więc tutaj sobie podwijam. O, widzicie? Takie, żeby było zawiniątko. To tak wezmę za ucho, to tak się tutaj ładnie to wywija. I robię podobnie z grzywką. Tutaj tak lekko tylko zawijam. Biorę sobie jeszcze parę takich pasem z tyłu i je też tak lekko sobie tylko wywijam. Okej. I włosy są gotowe, nie? Także taki, wiecie, profesjonalny tutorial. Kiedy szykuję się na jakąś specjalną okazję, lubię robić sobie makijaż od góry do dołu taką techniką. Zacznę sobie od bazy pod makijaż i bazę nakładam na całą twarz. I przechodzę do podkładów. Będę używała sobie tych ze Stars numer 5 i numer 3. Mieszać będę razem. Także zaczynam sobie od czoła. Tutaj niewiele nakładam, bo nie mam takiej potrzeby. Jest tylko minimalnie i trochę dokładam tutaj na skronie. I teraz przechodzę sobie do makijażu brwi i zaczynam sobie od żelu The Brow Glue z NYXa. Najpierw tak delikatnie pod włos i układam włoski. Niech to sobie chwilkę przestygnie i będę używać dalej pisaczka, też z NYXa. To już naprawdę nie muszę zbyt dużo przy tych brwiach robić. Dlatego dosłownie kilka pociągnięć. To ważne, żeby ten żel był wyschnięty, bo inaczej ciężko będzie tym pisaczkiem zrobić te kreseczki. Jeszcze nie mam pomysłu, co zrobię na oku. To nie będzie raczej nic ciężkiego, mocnego, awangardowego, bo to jest taka, wiecie, domowa imprezka. Ja rzadko organizuję jakoś urodziny, wyprawiam. Raczej po prostu zapraszam najbliższą rodzinę na torta. I tyle, więc to jest taka domowa imprezka, w zasadzie w dresie. Ale słuchajcie, moja mama się wyspecjalizowała w pieczeniu bezy i teraz już nie kupujemy tortów na urodziny, tylko zamawiamy u mamy bezę pistacjową. Przechodzę do makijażu oka. Zacznę sobie od bazy. No i właśnie, teraz trzeba coś wymyślić w tym oku. Mam ochotę na róż. Może jakiś ciemniejszy wewnętrzny kącik, błyszczący. Dobra, już mam jakąś tam wizję. Zaczynam sobie od brązowej kredki i pokrywam nią linię wodną i przestrzeń między rzęsami. Wewnętrzny kącik troszkę. I wszystko niedbale rozcieram paluchem. Tą kredkę tak kładę i pokrywam nią zewnętrzny kącik i też paluszkiem rozcieram, wyciągam sobie delikatnie tak na zewnątrz. O, widzicie? Nałożę też troszkę w wewnętrznych kącikach i też rozcieram paluszkiem. Teraz zaczniemy sobie tak basicowo brązikami. Paletka Neutrals i odcień Touch. Gruntuję sobie tym touchem zewnętrzny kącik, tam gdzie miałam kredkę. Rozcieram troszkę na zewnątrz i wchodzę w załamanie, tak jakbym chciała taki trójkąt narysować. I wchodzę w załamanie powieki. Troszeczkę beżu, żeby łatwiej mi się rozcierało. I dolna powieka też lekko przydymiam. Powiem Wam, że już mi na myśl o tej bezie to cieknie ślinka. Lubię te takie domowe, takie wiecie, zwykłe po prostu imprezki z jakimś obiadkiem, czy właśnie po prostu z tortem.
bez większej pompy. Za dzieciaka to się wiadomo, wyprawiało urodziny, koleżanki zapraszało, a teraz to jakoś tak nie zależy. Lubię się oczywiście spotkać z jakąś tam paczką znajomych czy z przyjaciółką, ale tak na grubo wyprawiać to już tak jakoś nie wiem, jakoś nie widzę potrzeby. 30 urodziny swoje wyprawiłam, takie grubsze, zrobiłam garden party. Wyszło bardzo fajnie. Biorę sobie jeszcze trochę odcienia Lust, to jest taki bardzo ciemny brązofiolet. On tak wpada delikatnie w oberżynę. I leciutko sobie tutaj jeszcze doblendowuję okolice przy rzęsach. I ta nuteczka fioletu myślę, że sprawi też, że fajnie się ten makijaż połączy później właśnie z różem. Teraz chciałabym wziąć sobie róż. Tu mam taką paletkę błysków z Glamu i tak ciągnie mnie do czegoś w tym klimacie. Tu mam Słodka Pokusa i on chyba wygra. O, coś takiego właśnie mi się chciało. Ale sprawdźmy sobie jeszcze. Malinówka. Tu jest malinówka, bardziej już taka czerwonawa. Tu jest Amant. Ten jest taki typowo czerwony, w ogóle piękny. Muszę zrobić z nim makijaż. Techno Brzoskwinia. Faktycznie taki już czerwono-brzoskwiniowy, bo się tak błyszczy na brzoskwinie, na złoto, coś takiego. I tutaj mam jeszcze Modę na Sukces. O, też taki czerwono-bordo bardziej. Piękne są te cienie. No ale dobra, ja wybrałam sobie Słodką Pokusę, bo jest właśnie taka różowa i trochę widzicie, jakoś tak na jakiś taki fiolet, troszkę niebieski się błyszczy, więc biorę sobie paluchem oczywiście i mogę sobie śmiało nakładać, bo nie mam jeszcze podkładu. Fajnie, 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 fajnie. Coś jeszcze będę musiała na środek powieki wymyślić. Cyk, lekko sobie tutaj przeciągam. Fajnie to będzie wyglądać. Na razie wygląda trochę messy, ale jak dojdzie podkład, to będzie pięknie. To teraz chciałabym poszukać czegoś, co ma taki leciuteńko różowy błysk, albo różowo jakiś taki fioletkowy, coś takiego. I chyba wezmę ten. Paletka Muse i Luster. On ma, widzicie, tak się leciutko na fiolet błyszczy, więc wrzucam go sobie tutaj na środek powieki. Idealnie tutaj pasuje. Chociaż też by fajnie wyglądał tutaj matowy beż, żeby mocniej wybić błysk tego różu, ale jak już mamy błysk, to ja się tam wcale nie gniewam. I na razie to tyle. Zobaczymy, jak to się później, że tak powiem, rozwinie dalej. Zobaczymy, czy czegoś będzie mi jeszcze brakować, ale to jak już skończę sobie cerę i mogę sobie jeszcze wytuszować rzęsy. Pierwsza warstwa tuszu sobie schnie, więc przechodzimy sobie do makijażu cery i ja zaczynam sobie od korektora Clarins Instant Concealer. I dosłownie minimalnie tu i tu. I teraz pędzelkiem sobie to rozkładam. Tutaj pamiętam też o okolicy nosa, tutaj wewnętrznym kąciku, żeby ładnie rozjaśnić to miejsce. I lecę sobie z podkładem. Tu jeszcze troszkę mi zostało tego, co mieszałam na czoło. Od razu makijaż się wydobywa na pierwszy plan. Makijaż oka. Zrobię sobie delikatne konturowanie. Tutaj użyję sobie takiego konturu w kremie z Glam Shopu w odcieniu Zimna Oliwka. Zaczynam sobie od czoła i lekko rozprowadzam. Ta zimna oliwka wypada u mnie chłodno, ale naturalnie i właśnie chciałabym tak lekko pójść w taki chłodek, bo wydaje mi się, że ten makijaż mimo wszystko tutaj daje taki troszeczkę chłodniejszy, neutralny może vibe i moja stylizacja też nie jest jakaś taka ciepła, żeby to się wszystko fajnie zgrywało. Żeby nie robić konkurencji dla tego różu na oczach, użyję sobie takiego różu bardziej zgaszonego w odcieniu. Dzięki temu będę mieć troszeczkę życia na policzku, ale nie będzie on konkurencją dla oka. Wtedy mocniej się będzie ten róż wybijał na pierwszy plan. O, widzicie? Jest żyćko na twarzy, ale i tak najbardziej widać ten piękny różyk. Czas się przypudrować i ja sobie zacznę pudrem woalka pod oko. I woalkę pod oko użyję sobie na policzki. Takim dużym pędzlem sobie wklepuję i troszkę tutaj na szyję to, co przeciągnęłam sobie. Mam golf, więc żeby go jakoś tak mocno nie ubrudzić, to trochę też sobie warto przypudrować tutaj pod żuchwą. Lekko czoło tutaj od góry i ten sam puder pod oczy. A w strefę ten niezastąpiony Irena Eris Matte and Blur. I też tym niedużym pędzelkiem sobie aplikuję, żeby makijaż nie wyglądał za ciężko. Też nie potrzebuję jakiejś super
trwałości, bo jestem cały dzień w domu dzisiaj. Od razu jest piękne wygładzenie. Wczoraj też go używałam, bo byliśmy z mężem na koncercie. Kupiłam sobie, dla mnie i dla Bartka z okazji urodzin, po prostu dla siebie prezent na koncert muzyki filmowej i epickiej. Z orkiestrą i z chórem po prostu. Co to było niesamowite po prostu. I takie wiecie, utwory z jakichś znanych filmów typu Batman, typu Deadpool, typu Król Lew, Władca Pierścieni. Cudowny koncert. To było jeszcze visual production z takimi, wiecie, jakimiś wyświetlanymi, pięknymi obrazami, światełkami i tak dalej, więc było naprawdę super. Uważam, że takie prezenty są też fajne, bo no wiadomo, te materialne jesteśmy w posiadaniu czegoś tam, a takie coś zostaje w głowie już, wiecie, do końca życia. I czy ja chcę rozświetlacz? Nie wiem, czy chcę rozświetlacz, ale chyba chcę jednak trochę więcej różu. Ale użyję tego samego, tylko po prostu sobie go rozgrzeję na dłoni i wklepię pędzelkiem, więc tylko dobuduję sobie ten kolor. I tak pędzelkiem po pudrze doklepuję, utrwalam. Cyk, cyk, cyk. O! I teraz jest gitówka. Dorzucam sobie drugą warstwę tuszu. I wiecie co, jeszcze minimalnie tutaj paletką Neutrals i odcieniem Rumor blenduję sobie tutaj to miejsce. Ten Rumor jest taki lekko różowy, taki pudrowo-różowy, zgaszony i może mi tutaj fajnie grać. I w związku z tym, że piję sobie jeszcze ziółka, to usta zrobimy na końcu. Więc możemy przejść sobie do zapachów. Zamówiłam kilka propozycji z Made in Lab i wśród nich są takie troszkę bardziej przyprawowe. Mi okres jesienny się kojarzy mocno właśnie z takimi zapachami przyprawowymi, pikantnymi i chciałam poszukać czegoś takiego właśnie w asortymencie, więc za chwilę Wam opowiem o tych zapachach. Wiecie, że ja bardzo lubię zapachy świeże, cytrusowe, kwaśne, ale lubię też te zapachy zmieniać. Tak jak ja się często zmieniam i jednego dnia mam uroczy, cukierkowy makijaż i słodką fryzurkę, innego dnia jestem po prostu grunge'owa, ciężka, smoky eyes i tak dalej, a czasami po prostu jestem kolorowym ptakiem. Tak samo z zapachami też lubię je dostosowywać do mojego nastroju. One też często mnie inspirują, jeżeli chodzi o jakby wykończenie mojego makijażu. Lubię dopasowywać to wszystko do siebie, tak jak, nie wiem, dopasowuję fryzury czy stylizację do moich makijaży, to tak samo lubię troszkę też, żeby ten zapach mi jeszcze kontynuował ten temat. I właśnie fajne jest to, że w Made in Lab mamy te zapachy w bardzo przystępnej cenie, bo nie płacimy za opakowanie jakieś wymyślne, tylko one wszystkie wyglądają no niemalże tak samo, nie mają jakichś wyszukanych nazw, tylko po prostu numerki, więc możemy sobie pozwolić i na to, żeby mieć więcej niż jeden flakon i zmieniać sobie te zapachy w zależności od naszego nastroju, ale też po prostu móc się pryskać tym zapachem codziennie. Ja uwielbiam zapachy i lubię używać ich codziennie, więc tak jestem w domu, chodzę w dresiku, czy siedzę na kanapie cały dzień, ale wtedy czuję się taka bardziej, nie wiem, ogarnięta, zadbana, jakaś taka zmotywowana do działania. I mój mąż podobnie, mimo że pracuje w warsztacie samochodowym, to lubi się prysnąć, bo to, że idzie do jakby brudnej roboty, jeśli wiecie o co mi chodzi, to nie znaczy, że musi śmierdzieć, tylko właśnie lubi sobie pachnieć. I tutaj zobaczcie zresztą, jak ładnie już zużył, no tu została dosłownie sama końcóweczka, widzicie? Coś tam jeszcze dynda i to jest 148, zapach, który właśnie używa ostatnio na okrągło. Tutaj też całkiem nieźle mu idzie 103. Ja ostatnio zużyłam w ogóle 21, zobaczcie, że jest już pusto, to była taka perfumetka i ja zawsze miałam tą perfumetkę w swojej torebce, w zasadzie w plecaku, bo ja noszę plecak i używałam jej, kiedy właśnie potrzebowałam troszkę się odświeżyć albo lubiłam używać jej po treningu, żeby, wiecie, troszeczkę jakoś tak się poczuć lepiej. A tak na co dzień w domu teraz katuję dosłownie 102, to jest jeden z moich ulubionych zapachów. Ostatnio pokazywałam Wam, jak zużyłam 98, to ta 98 i właśnie 102 i 21 to są takie moje ulubione zapachy na co dzień właśnie, bo owszem, uwielbiam zapachy niszowe, ale te niszowe perfumy są strasznie drogie i mi po prostu byłoby szkoda ich używać właśnie na co dzień, kiedy sobie chodzę w dresie. Takie duże 100 ml butle zapachów kosztują 49,90 w oryginalnej cenie, ale one są bardzo często też w promocji. Teraz widziałam właśnie, że na stronie są po 34,90, więc no jest to po prostu super, super okazja, żeby móc właśnie pachnieć sobie
sobie codziennie. A co więcej, wybierając sobie opcję dostawy DPD Pick Up, macie ją za złotówkę. Więc to też jest super oszczędność, bo nie wiem jak wy, ale jak ja widzę duże koszty wysyłki, to od razu mi się odechciewa zamawiać, nawet jeżeli coś jest niezbyt drogie. Więc ta opcja bardzo się opłaca, a co więcej możecie wtedy odebrać sobie swoje zamówienie albo w takim automacie paczkowym DPD, albo na przykład w sklepach Żabka. I nie chcę nic mówić, ale wiecie, jest listopad, ale zbliżają się święta, no nie? Więc może warto właśnie skorzystać i kupić komuś coś w prezencie albo zrobić sobie zapas na jesień. A propos jesieni właśnie, poszukajmy tych jesiennych zapachów. Mam tutaj zapachy z niemalże każdej kategorii, bo one są zawsze pokategoryzowane. No i przejdźmy sobie może najpierw do tych właśnie typowo orientalnych, przyprawowych nut. Zacznijmy sobie od męskiego. Numer 180, zapach drzewny. W głowie ma grejpfrut, kardamon, gałkę muszkatołową i imbir. W sercu korę cynamonu, lawendę, lukrecję, drzewo sandałowe i w bazie paczulę, wetywerię, wytrawną ambrę i mech. Powąchajmy, jak on pachnie. Jest to oczywiście kompozycja męska. Męskie mają taką ciemną okładkę, ale turbo mi się podoba ten zapach. Jest właśnie, no ma taki chłód, męski chłód w sobie, ale jest troszkę taki pikantny, tak lekko jakby piecze w nosek, więc myślę, że to może być fajna propozycja właśnie dla mężczyzn, którzy lubią klasycznie męskie zapachy, ale takie, które mają w sobie właśnie troszkę więcej pikanterii. Nie jest to zapach, który się będzie kojarzył typowo z jesienią, czyli taki, nie wiem, ciepły, otulający, miękki, bo on jest raczej szorstki i taki mokry, powiedziałabym, zimny, ale są te nuty przyprawowe tutaj ewidentnie wyczuwalne. Bardzo mi się podoba ten zapach. Z damskich propozycji zacznijmy od 176, kategoria kwiatowo-orientalna. I tu w nutach głowy mamy cytrynę, różowy pieprz, kardamon, korę cynamonu. W sercu ilang, czarna porzeczka, jaśmin, tuberoza. I w bazie mleko, drzewo sandałowe, piżmo i balsamiczne nuty. No jest bardzo ładny. Czuć taką lekką świeżość, pewnie przez tą nutkę cytryny na starcie i też wyraźnie są wyczuwalne te kwiatowe nuty, no ale właśnie dochodzi do nas taka lekka pikanteria, aż mam wrażenie, że ją czuję lekko w ustach, właśnie w nosie. Ten pieprz, kardamon, kora cynamonu, fajnie, fajnie, ale zapach jest taki miękki, lekko otulający. Jest ten zapach lekko słodki, ale to nie jest właśnie słodkość cukru, wanilii, wiecie, takich nut, tylko właśnie to połączenie tych kwiatów, tego mleka, tej lekkiej drzewności, tych przypraw. Fajny, otulający, miękki, ciepły zapach. Jest słodki, ale to nie jest taki typowo słodki, gurmandowy. O, to nie jest gurmandowa słodycz. Sprawdźmy sobie 90. I tu mamy kategorię orientalno-przyprawową. W nutach głowy jest kminek, kardamon, mandarynka, w sercu ilang-ilang, gardenia i lukrecja i w bazie wanilia, bursztyn i paczuli. Więc tutaj już będę spodziewała się czegoś bardziej lekko gurmandowego wręcz. O, i to jest taki zapach, no naprawdę bardzo ciepły, bardzo słodki, ale przełamany troszkę nutami takimi kwiatowymi i właśnie tymi przyprawami. Tutaj niby jest na starcie mandarynka, może daje taką leciuteńką świeżość, ale wydaje mi się, że ona szybko się ulotni i będzie raczej wybijać się mocniej te słodkie nuty kwiatów i właśnie wanilia, bursztyn i lekkie nuty przyprawowe, bo też jest subtelnie pikantny. Kurczę, zupełnie różne są te zapachy. Ten 176 zdecydowanie bardziej kwiatowy teraz, a ten zdecydowanie bardziej słodki. To mi się kojarzy trochę z jakąś taką, wiecie, aromatyczną Afryką, gorącą. No, bardzo, bardzo ładna kompozycja. Teraz przechodzimy sobie do cytrusowych. Sprawdźmy sobie numer 178. Ja już ten zapach, że tak powiem, znam, bo jak mój mąż go powąchał, to po niego sięga już kilkanaście razy. Numer 178, kategoria cytrusowa. Tutaj w głowie mamy bergamotkę, petit grain, imbir, w sercu geranium, herbatę, kadzidło
i w bazie drzewo gwajakowe, ambroxan i piżmo. I ten zapach jest przepiękny. No ewidentnie czuć taką kwaśność cytrusów, czyli petit grain i bergamotkę, ale też mocno tutaj wchodzi ta nuta herbaty. Mi się właśnie ten zapach kojarzy trochę z zieloną herbatą, więc jeżeli znacie Elizabeth Arden Green Tea, to jest taki troszkę właśnie vibe. Ma też w sobie troszeczkę pikanterii, pewnie przez ten imbir, bo jest taki właśnie kwaśny, ale ostry, świeży, ale ostry delikatnie. Przepiękny zapach. Uwielbiam takie nutki na co dzień, po prostu one mnie tak orzeźwiają i dodają energii. I 173, czyli opcja cytrusowo-kwiatowa, ale damska. I tutaj mamy w nucie głowy gorzką pomarańczę, kwiat pomarańczy, zieloną herbatę i bluszcz. W sercu mandarynka, bazylia, rumianek, piwonia i w bazie drzewo sandałowe, bursztyn i tyle. Ła, bardzo świeży. Bardzo kwaśny, ewidentnie pomarańczowy. Czuć taką świeżą pomarańczę, sok pomarańczy, skórkę pomarańczy. Jest taka lekka gorzkość, lekka gorycz w tym zapachu. Ewidentnie pomarańczowa. Fajna taka zielona świeżość. Pewnie tutaj połączenie tej bazylii, herbaty, bluszczu. Jest ten zapach taki fajny, zielony. Jak lubicie zapach pomarańczy takiej świeżej, czystej, właśnie zimowej, smacznej, ociekającej z sokiem pomarańczy, to spodoba się Wam ten zapach zdecydowanie. Na koniec wybiorę sobie któryś zapach, żeby się właśnie prysnąć już na imprezę, więc na razie sobie je zostawiam. Ziółka już wypijam, więc możemy sobie przejść do makijażu ust. Zacznę sobie od konturówki Mio Lip Contour Scriber numer 05 Nougat. I obrysuję nią usta, ale też wypełnię po całości. Nałożenie konturówki na całe usta sprawia też, że makijaż ust dłużej się utrzymuje, lepiej się trzyma. I na to, uwaga, uwaga, nałożymy sobie błyszczyk Red Lipstick Monster i Belle w odcieniu 04 Stormy, który jest takim lekko przyciemniającym i ochładzającym usta. Właśnie wczoraj na ten koncert zrobiłam sobie takie combo brązowej, takiej klasycznej konturówki i tego błyszczyka i byłam po prostu zakochana, nie chciałam zmywać makijażu. Więc liczę, że na tej konturówce też wyjdzie fajnie. No zobaczcie ten kolor. Piękny. No uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Coś mi tu lampka wariuje. Jeżeli chodzi o outfit, to ja zostaję sobie w tym golfie, tylko na wierzch nakładam sobie marynarkę, taką tweedową, to jest tweed. I jakiś czas temu kupiłam sobie na męskim H&M-ie taki zestaw łańcuszków. Nałożę sobie ten i może ten. I chyba dwa wystarczą. I teraz zapach, który będzie mi tutaj pasował teraz do mojego looku. A może byśmy sobie pomieszali zapachy? Ostatnio jakoś tak jaram się właśnie kombinowaniem z zapachami i dlatego też lubię mieć kilka różnych do wyboru, żeby po prostu łączyć sobie zapachy. I ja, słuchajcie, połączę sobie chyba numer 180, czyli ten przyprawowo-drzewny męski, z numerem 176, czyli kwiatowo-orientalnym, takim mocno przyprawowym. Spróbujmy, może najpierw na ręku, co mi z tego wyjdzie. Czyli jedno psiknięcie 180 i jedno psiknięcie 176. Zobaczmy. Jaki ładny. Jaki ładny zapach. Psikam się tym. Słuchajcie, jak macie z Made in Lab kilka zapachów, a wiem, że macie, bo wiem, że kupujecie również, piszecie mi, to spróbujcie sobie je pomieszać, połączyć. To jest taka frajda jak mieszanie cieni na powiekach, naprawdę. Ale bardzo nietypowy zapach. I tak się prezentuje, moi drodzy, skończone Get Ready With Me, fryzura, makijaż, stylizacja. Tak jak mówiłam Wam, że to jest impreza dresowa, ja ogólnie zakładam do dzisiaj z dresami. Dajcie znać, jak podobało się Wam dzisiejsze Get Ready With Me i ten makijaż. No mi bardzo podoba się ten taki ciemniejszy, różowy, błyszczący kącik. Dodaje takiego fajnego charakteru, a że wszystko jest takie stonowane, to tak się fajnie ten róż tutaj wybija, ale czekam na Wasze komentarze. No i dajcie mi znać, które z zapachów Made in Lab są Waszymi ulubionymi, może macie jakieś takie swoje ponadczasowe nuty, a może właśnie zamówiliście sobie coś bardziej jesiennego. Jeżeli tak, to dajcie znać, bo szukam inspiracji, co by fajnie było sobie na jesień kupić. Także czekam na Wasze komentarze i dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa!